Mobilny moduł stanowiska dowodzenia został zaprojektowany w celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy dowódczo-sztabowej w terenie. System teleinformatyczny umożliwia stworzenie 2 odrębnych sieci telekomunikacyjnych oraz integrację urządzeń do zdalnego sterowania środkami łączności radiowej. Całość składa się z terenowego samochodu Jelcz, rozkładanego kontenera pełniącego funkcję przestrzeni roboczej oraz modułu technicznego z agregatem prądotwórczym i osprzętem umieszczonym na przyczepie. Na wyposażeniu znajduje się m.in. sprzęt informatyczny zapewniający 10 zautomatyzowanych miejsc pracy oraz stoły sztabowe. Według dostępnych informacji Wojsko Polskie posiada obecnie 215 takich modułów. Na mocy umowy z roku 2022 ma ich być łącznie 316 do 2027. Kontrakt przewiduje dodatkowo 80 egzemplarzy w ramach zamówienia opcjonalnego. Tumak to nazwa, jaką nadano w Wojsku Polskim amerykańskim pojazdom terenowym typu Humvee. Oznaczenie Tumak 6 odnosi się do wersji nośnika kontenerów specjalistycznych, przeznaczonych do zadań dowodzenia i łączności. Wozy te zostały pozyskane w liczbie 9 egzemplarzy w ramach amerykańskiej pomocy wojskowej około 20 lat temu. Trafiły one do Polski bez kontenerów, które następnie opracowano w zakładach Autosan, natomiast wyposażenie dowódcze skonfigurowano w Wojskowych Zakładach Łączności nr 2 w Czernicy. M577 to amerykański opancerzony wóz dowodzenia z lat 60. W porównaniu do standardowej wersji M113 wyróżnia się podwyższonym przedziałem załogi. Umożliwia to pracę w pozycji stojącej oraz instalację rozbudowanego wyposażenia. Pojazd wyposażony jest również w pomocnicze źródło zasilania zamontowane na dachu. Dodatkową przestrzeń roboczą zapewnia rozkładany namiot z tyłu wozu, umożliwiający prowadzenie działań dowódczo-sztabowych w warunkach polowych. Wóz zachowuje pełną mobilność i właściwości terenowe swojego poprzednika, w tym napęd gąsienicowy oraz zdolność pokonywania przeszkód wodnych. Obecnie Wojsko Polskie dysponuje 6 egzemplarzami tego typu, które zostały dostarczone w ubiegłym roku wraz z czołgami Abrams i innym sprzętem towarzyszącym. Wóz dowodzenia na podwoziu gąsienicowym to opancerzony transporter produkowany przez Hutę Stalowa Wola, stanowiący integralną część modułów ogniowych Regina. Został zaprojektowany z myślą o wspieraniu pracy dowódcy kompanii, szczególnie w zakresie gromadzenia i analizy danych rozpoznawczych, koordynacji ognia oraz organizacji struktur dowodzenia i zaplecza logistycznego. Umożliwia niezależne funkcjonowanie plutonów ogniowych w ramach systemu dowodzenia. W sytuacji utraty pojazdu dowódcy kompanii wsparcia, jego funkcje mogą zostać przejęte przez wozy należące do dowódców plutonów. Pojazd wyposażono również w narzędzia i systemy umożliwiające ewakuację, prowadzenie napraw, ukrycie pojazdu oraz udzielanie pomocy medycznej. Wśród najważniejszych elementów wyposażenia znajdują się m.in. system kierowania ogniem Topaz, zestaw łączności Fonet, system samoobrony Obra 3 oraz stanowisko ogniowe z karabinem maszynowym. Gąsienicowy wóz dowódczo-sztabowy, podobnie jak wóz dowodzenia, należy do systemu modułów ogniowych Regina i również produkowany jest w Hucie Stalowa Wola. Jego zadania przypisane są jednak wyższemu szczeblowi dowodzenia. Przeznaczony jest dla dowódcy dywizjonu, szefa sztabu, dowódców baterii oraz plutonu ogniowego, pełniąc funkcję mobilnego stanowiska koordynacyjno-decyzyjnego. W związku z tym posiada bogatsze wyposażenie, w tym większą liczbę stanowisk roboczych, szerszy zestaw urządzeń teleinformatycznych oraz bardziej rozbudowaną łączność. Rosomak WD to wariant wozu dowodzenia, wyróżniający się m.in. zmodyfikowanym układem otworów i przepustów kablowych. Załogę stanowią 3 osoby, z możliwością pracy do 4 dodatkowych operatorów stanowiska dowodzenia. Pojazd wyposażono w systemy łączności firmy Harris, obejmujące radiostacje z zestawem anten, w tym teleskopową antenę o wysokości 15 metrów. Operatorzy korzystają z sieci teleinformatycznej do przetwarzania danych niejawnych. Przedział operatorski jest odseparowany od kabiny kierowcy i dowódcy, w której znajduje się standardowa radiostacja. Rosomak otrzymał również mobilny wielozakresowy kamuflaż, skutecznie redukujący sygnatury wizualną, termiczną i radiolokacyjną. Obecnie Wojsko Polskie dysponuje 17 egzemplarzami tego typu.
Rosomak w wariancie artyleryjskiego wozu dowodzenia to opancerzony pojazd przystosowany do zadań dowódczych, takich jak zbieranie i analiza danych rozpoznawczych, kierowanie ogniem oraz organizacja punktów dowodzenia i logistyki. Kluczowym elementem jego wyposażenia jest zautomatyzowany system kierowania ogniem oraz zaawansowane środki łączności i nawigacji. Ochronę załogi zapewnia pancerz oraz systemy ostrzegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Pojazd posiada dzienno-nocne przyrządy obserwacyjne, a także narzędzia do ewakuacji, napraw, maskowania oraz udzielania pomocy medycznej. Zasilanie systemów zapewnia pokładowy agregat, a uzbrojenie stanowi karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Aktualnie na wyposażeniu Wojska Polskiego znajduje się 61 wozów tego typu. Przypomnijmy, że Varan to taktyczny pojazd wielozadaniowy produkowany przez Hutę Stalowa Wola. Obecnie Wojsko Polskie dysponuje 5 egzemplarzami w konfiguracji wozu dowodzenia bateryjnego modułu ogniowego Gladius. Do jego zadań należy m.in. planowanie zadań ogniowych na podstawie rozkazów ze szczebla nadrzędnego, zobrazowanie sytuacji taktycznej i pozycji własnych wojsk, zarządzanie danymi o celach oraz komunikacja z przełożonymi. Pojazd wyposażono w cyfrowe systemy łączności wewnętrznej i zewnętrznej, zintegrowane z systemem dowodzenia i kierowania ogniem Topaz. Varan posiada także rozkładane maszty radiowe, które umożliwiają działanie w rozproszeniu i eliminują konieczność stosowania kabli przed rozpoczęciem operacji. Ruchomy węzeł łączności cyfrowej w wersji transmisyjnej to mobilna aparatownia, której konstrukcja pozwala na integrację sieci komutacji strumieniowej i pakietowej. W wersji podstawowej wyposażona jest w 3 radiolinie, pozwalające na zestawianie połączeń na dystansie do 50 km. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o łatwej integracji z innymi systemami łączności. Dzięki zastosowaniu zintegrowanych kontenerów elektromagnetycznych oraz własnych agregatów prądotwórczych, aparatownia może pracować autonomicznie w warunkach polowych. Z jej pomocą można rozwijać zintegrowane sieci informatyczne stanowisk dowodzenia. Producentem urządzeń jest konsorcjum złożone z Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 oraz spółki Transbit. Od momentu rozpoczęcia produkcji w 1998 roku dostarczono już ponad 400 takich egzemplarzy, które obecnie są montowane na podwoziach Jelcz. W ubiegłym roku konsorcjum doposażyło 58 aparatowni w nowocześniejsze rozwiązania, obejmujące m.in. systemy teleinformatyczne, radioliniowe, okablowanie, zasilanie oraz poprawę ergonomii pracy operatorów. Aparatownia dowodzenia kwatermistrzostwa, czyli wóz dowódczo-sztabowy, wykorzystywany jeszcze przez Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, pełniła funkcję pojazdu dowodzenia z analogowym systemem łączności radiowej. Zmodernizowana wersja, głównie w zakresie środków łączności, znajduje się obecnie w systemie kierowania ogniem artylerii Topaz. Podwozie stanowi ciężarówka Star 266. Wnętrze nadwozia zawiera stół roboczy oraz 3 stanowiska dla oficerów. Aparatownia posiada również własny agregat prądotwórczy. Iris 2000 to rodzina polskich zautomatyzowanych wozów dowodzenia, przeznaczonych do zapewnienia przepływu informacji z pola walki oraz komunikacji w zakresie wymiany danych. System występuje w kilku wariantach, opartych na podwoziu gąsienicowym oraz kołowym, wykorzystującym samochód Honker. Wozy zawierają rozwiązania umożliwiające integrację z innymi systemami. Oprócz funkcji wspierających pozwalają na prowadzenie operacyjnego dowodzenia i kierowania jednostkami wojskowymi. Kluczowe elementy wyposażenia obejmują m.in. systemy radiowej łączności, anteny do pracy w ruchu i na postoju, cyfrowe urządzenie telekomutacyjne oraz system łączności Fonet. Ich liczba w Wojsku Polskim nie jest dokładnie znana. Niepotwierdzone informacje wskazują od około 100 do nawet ponad 300 egzemplarzy. W 2022 roku podpisano umowę z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 na realizację usług serwisowych dla tych wozów. Zautomatyzowany wóz dowódczo-sztabowy to zmodernizowana wersja radzieckiego BMP-1. Zmiany objęły wyposażenie w nowocześniejsze środki łączności, takie jak radiotelefony, komputer, telefony oraz agregat prądotwórczy. W trakcie przebudowy usunięto również maszt teleskopowy. Według niektórych źródeł Wojsko Polskie może dysponować około 20 egzemplarzami tego typu.
Łowcza 3 to polski zautomatyzowany system dowodzenia obroną przeciwlotniczą na poziomie pułku lub dywizjonu, wspierający ocenę zagrożeń i podejmowanie decyzji bojowych. Umożliwia skuteczne kierowanie działaniami różnorodnych baterii, artyleryjskich, rakietowych i mieszanych. System został osadzony na pojazdach, aby zapewnić jego pełną mobilność, zdolność do działania w terenie oraz możliwość pracy w warunkach bojowych. Podstawowym wariantem takiego rozwiązania jest zautomatyzowany wóz dowodzenia 10R, zbudowany na gąsienicowym, lekko opancerzonym podwoziu, który powstał już w latach 90. Pojazd ten jest zdolny do pokonywania przeszkód wodnych, posiada podwyższony przedział bojowy i jest wyposażony w systemy filtrowentylacji, radiostacje o zasięgu do 20 km, cyfrowe porty łączności oraz agregat prądotwórczy. W środku znajduje się dodatkowe stanowisko obok kierowcy i 3 stanowiska operatorów, dowódcy, oficera rozpoznania i operatora łączności. Ze względu na wysokie koszty wersji gąsienicowej opracowano wariant K, oparty na podwoziu samochodu terenowego Star 944. Jego ostateczna wersja została wykonana pod koniec lat 90. Pojazd otrzymał zabudowę typu Sarna i zachował funkcjonalność oryginału, zdolność do zbierania, przetwarzania i przekazywania informacji o sytuacji powietrznej oraz wspomagania decyzji bojowych. Wersja ta umożliwia także zautomatyzowany podział celów i monitorowanie działań podwładnych jednostek. W kolejnych latach doczekał się zmodernizowanego wariantu KS, który wzbogacono o 4. stanowisko operatorskie, przystosowane do pracy w ramach systemu wsparcia dowodzenia wojsk lądowych Szafran. Wojsko Polskie otrzymało 3 sztuki takich pojazdów na podwoziu gąsienicowym oraz 24 na podwoziu kołowym. Rega to polski system automatyzacji dowodzenia obroną przeciwlotniczą, wdrażany i rozwijany od końca lat 90. Został zaprojektowany z myślą o dowódcach od szczebla baterii do drużyny włącznie. Jednym z jego 4 modułów jest Rega 1, wóz dowodzenia szczebla baterii przeciwlotniczej, zbudowany na bazie terenowego samochodu Honker. Pojazd pełni funkcję mobilnego stanowiska dowodzenia baterią przeciwlotniczą. Jego wyposażenie obejmuje komputer z monitorem i klawiaturą, łącznicę oraz aparaty cyfrowe do łączności przewodowej, a także odbiornik GPS. Może działać zarówno autonomicznie, jak i w ramach scentralizowanego systemu dowodzenia. Rega 1 umożliwia kierowanie do 8 środków ogniowych, takich jak KUP, OSA czy Biała. Ponadto pozwala na zbieranie meldunków od podwładnych oraz ich analizę i uogólnienie. Na podstawie zebranych danych komputer wspomaga proces podejmowania decyzji oraz przydzielania zadań. System działa z opóźnieniem nieprzekraczającym 5 sekund. W 2020 roku Siły Zbrojne RP poinformowały o planowanej modernizacji systemów Łowcza i Rega, jednak do dziś brak jest nowych informacji na ten temat. Polowa kancelaria kryptograficzna na samochodzie ciężarowym Jelcz to mobilne rozwiązanie przeznaczone do obsługi dokumentów niejawnych w warunkach polowych lub tymczasowych lokalizacjach stacjonarnych. Wnętrze wyposażono w 3 sejfy przystosowane do przechowywania dokumentów opatrzonych klauzulą tajne, a także w system alarmowy i zabezpieczenia chroniące przed dostępem osób nieuprawnionych. Zastosowane okablowanie strukturalne umożliwia integrację kontenera zarówno z analogową siecią telefoniczną, jak i siecią Ethernet. Obecnie Wojsko Polskie dysponuje 50 pojazdami tego typu. Węzłowy wóz kablowy to pojazd łącznościowy zaprojektowany z myślą o budowie polowej infrastruktury kablowej, w tym sieci światłowodowej, wykorzystywanej do zapewnienia komunikacji między stanowiskami dowodzenia jednostek wojskowych. Stanowi jeden z komponentów systemu cyfrowej łączności radioliniowo-przewodowej Storczyk, obok między innymi omawianych wcześniej mobilnych aparatowni transmisyjnych oraz komutacyjnych. Pierwsze egzemplarze, oparte na podwoziu ciężarówki Star, trafiły do Wojska Polskiego w 2004 roku. Od 10 lat są zastępowane przez pojazdy na podwoziu Jelcz. Nie udało się ustalić dokładnej liczby wozów znajdujących się obecnie na wyposażeniu, jednak na podstawie dostępnych umów z ostatnich lat ich liczbę można oszacować na co najmniej 70. R1A i R5 to wozy dowodzenia, które powstały w wyniku przebudowy radzieckich pojazdów BRD-M2 z myślą o zapewnieniu łączności i wsparcia dowodzenia na szczeblu taktycznym. R1A zaprojektowano jako pojazd dowódczy dla artylerii przeciwpancernej.
Na jego wyposażenie składają się m.in. 3 radiostacje, maszt teleskopowy oraz anteny prętowe. Maksymalny zasięg łączności wynosi 40 km. Wóz ten jest wykorzystywany przede wszystkim przez dowódców baterii i plutonów przeciwpancernych wyposażonych w samobieżne wyrzutnie pocisków kierowanych. Z kolei R5 to wariant przeznaczony dla jednostek rozpoznania. Umożliwia prowadzenie łączności na dystansie do 120 km i pełni funkcję mobilnego punktu dowodzenia dla kompanii zwiadu oraz batalionów rozpoznawczych szczebla dywizyjnego. Dokładna liczba tych pojazdów w Wojsku Polskim nie jest znana. Według niektórych źródeł może wynosić nawet około 100 sztuk. Ich planowanym następcą jest lekki opancerzony transporter rozpoznawczy Bóbr 3, opracowany w ramach programu Kleszcz.